Po około 3 tygodniach nasza Lidia jest gotowa. Witamy wszystkich ze Słupska. Dziś szydełkujemy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 30 stycznia 2022 roku będzie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będzie to 30. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już 30 lat. Ja szydełkuję dla Wośpu już 5. raz. Będzie to lalka kolekcjonerska. Później zobaczycie, jak ona będzie wyglądać. W zeszłym roku robiliśmy Jurka i Jurek zebrał dużo pieniędzy. W sumie zebraliśmy w ciągu 4 lat ponad 2000 zł. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ciągu 29 lat zebrała ponad 1,5 miliarda złotych i kupiła 67 300 urządzeń. Celem działalności fundacji jest działalność na rzecz w zakresie ochrony zdrowia, polegający na ratowaniu życia osób chorych, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 30 stycznia 2022 roku będziemy grać na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Co roku WOŚP ma swój temat przewodni, który jest realizowany i na jego rzecz jest zbierane pieniądze, właśnie w tym roku na rzecz chorych dzieci. WOŚP nie tylko te cele, które są co roku przedstawiane podczas finałów, ale także na przykład dzieci noworodki, jak się rodzą, to 100% praktycznie populacji noworodków w tym czasie jest badane okoliczność wad słuchu. Także są zbierane pieniądze na pompy insulinowe dla dzieci. Także są przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Stworzył WOŚP 21 centrów leczenia retinopatii, czy wyposażył klinikę Budzik. Co z ciekawostek, Narodowy Bank Polski w 2003 roku wydał 2 monety okolicznościowe, możecie je zobaczyć tutaj. A Poczta Polska z okazji 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 i 24 finału wydała okolicznościowe znaczki, które możecie zobaczyć tutaj. Ja jako włóczydełko już bierzemy, tak jak powiedziałam wcześniej, 5. raz. W pierwszym roku wyszydełkowałam to i zebraliśmy tyle pieniędzy. Rok później wyszydełkowałam to i zebraliśmy tyle. Za 3. razem wyszydełkowałam to i zebraliśmy tyle. Rok temu pobiłam swój rekord, wyszydełkowałam Jurka. Jurek zebrał bardzo dużo pieniędzy, bo aż tyle w licytacjach za pośrednictwem Allegro, i dodatkowo dostaliśmy 500 zł w konkursie Pomagamy Pomagać, zorganizowanych przez mój zakład pracy, który dołożył 500 zł. I poszło to także na cel WOŚP. W zeszłym roku Jurek także był pokazywany w telewizji, z czego jesteśmy dumni. Podczas WOŚP-u w TVN24 był pokazywany Jurek. Tutaj możecie to zobaczyć. Teraz jesteśmy na etapie szydełkowania, praktycznie kończę ciało. Będziemy doszywać później głowę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej rzeczy, jak się szydełkuje, bo to jest jedna z moich pasji, możecie dać lajka do filmiku, nacisnąć subskrybuj i pojawią się filmy z podstaw szydełkowania. Szydełkowanie jest dosyć proste, jeśli się pozna parę chwytów i można pomagać. Nie tylko na rzecz swoich prywatnych, ale można zrobić chociaż raz w roku jedną rzecz na rzecz WOŚP. Nie musi to być maskotka, może to być serwetka, chusta, sweterek, co tam będziecie chcieli. Myślę, że warto pomagać. W następnej części zobaczycie, jak udało mi się to skończyć, jak wyszło. Będziemy robić tym razem nie Jurka, a żonę Jurka, która także działa prężnie na rzecz fundacji. Będzie sukienka, prawdopodobnie czerwona. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Zachęcamy do polubienia włóczydełka na Facebooku oraz Instagramie. Po około 3 tygodniach nasza Lidia jest gotowa. Lidia miała mieć czerwoną sukienkę, ale jednak zdecydowałam, że ma żółtą z czerwonymi elementami. Ze względu na to, że koszula Jurka była wcześniej żółta, tak aby pasowała żona do męża. Lidia ma czerwone serduszko obowiązkowo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przymontowane. Może być na stałe, można je wymontować. Ma także identyfikator
Ma buciki dziecięce, prawdziwe, które można także zdjąć. No i wszystko to, co widać, czyli sukienka, jak już wspomniałam, oczy, nos, uśmiech i włosy. Mam nadzieję, że chociaż trochę przypomina panią Lidię. Wybraliśmy panią Lidię ze względu na to, że jest to po pierwsze żona Jurka, a po drugie jedna z najważniejszych osób w Fundacji WOŚ. A co takiego robi pani Lidia w Fundacji WOŚ? Co robisz w fundacji? Pani Lidia jest członkiem zarządu fundacji, jest dyrektorem medycznym. Pani Lidia koordynuje działania fundacji i ma stały kontakt z oddziałami medycznymi, na które został przekazany sprzęt. Czyli to wszystko, co jest przekazane do szpitali lub do klinik, jest cały czas nadzorowane przez fundację i to między innymi robi pani Lidia. Pani Lidia zawsze jest w cieniu, ale jak to mówi Jurek, jest mózgiem fundacji. On jest sercem, ona jest mózgiem. Wcześniej powiedział także, że ona to wszystko trzyma, czyli cała fundacja nie mogłaby tak naprawdę według nawet samego Jurka działać bez wkładu pani Lidii. Pani Lidia jest zaraz po Jurkiem tak naprawdę drugim najważniejszym człowiekiem fundacji, także dlatego została przez nas wybrana do wyszczałkowania. Razem z Lidią mamy dla Was kolejną ciekawostkę. Otóż w tym roku, poza tym, że mamy jubileuszowy festiwal, czyli 30, także po raz pierwszy Turcja dołączyła się do zbiórki. W Alanii, w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Przyjaźni i Kultury jest sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i także prowadzą zbiórkę, ale nie tylko zbiórkę do skarbontek, ale także licytację. Możecie sobie wejść na stronę stowarzyszenia i zobaczyć, co mają za oferowania. Licytacje to tylko jedna z form wsparcia fundacji. Między innymi można tradycyjnie, tak jak zawsze się to odbywało, wrzucić swoją cegiełkę do puszki. Puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze są z wolontariuszem, który ma przeważnie serduszko oraz obowiązkowo identyfikator. Swój wkład możecie wrzucić do puszki tradycyjnie, także widziałam, że w wielu sklepach można je spotkać, m.in. w Biedronce, w Lidlu. Można także podczas zakupów wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wolontariusze w niedzielę 30 stycznia będą chodzić po wszystkich miastach w Polsce. I jak się domyślam, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie, gdzie są sztaby i będą zbierać cegiełki. Jak można jeszcze wesprzeć fundację? Można wysłać SMS-a, czyli bez wychodzenia z domu w zimną pogodę, wysłać SMS-a o treści serce pod numer 75565. Koszt SMS-a to 5 zł plus podatek. Tak jak wcześniej wspomniałam, podczas codziennych zakupów możecie wesprzeć Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez wrzucenie do skarbanki swoich złotówek. Ale także możecie kupić sobie, na przykład w Biedronce widziałam czapki, w Lidlu na przykład skarpetki, one też się pojawiły, widziałam w Biedronce. Przykład tej oferty Wam pokażemy gdzieś tutaj, tak jak widziałam w Biedronce czy w Lidlu. W internecie także są zbiórki organizowane przez firmy, na przykład przez banki, przez zrzutki. A wracając jeszcze do licytacji za pośrednictwem Allegro, znajdziecie tam także inne licytacje, nie tylko jeśli chodzi o dzieła sztuki, ale także sławnych osób i gwiazd. Jednak my zachęcamy do wspierania osób, które są mniej znani lub w ogóle nie znani tak jak my, aby także ich cegiełki mogły dać jak najwięcej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo pamiętajmy, że nie zbieramy tylko dla dzieci, tylko w tym momencie dla okulistyki, ale także dla wszystkich, bo idąc do szpitala, bo możemy spotkać logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na wszystkich oddziałach. Pomagamy nie tylko, tak jak powiedziałam, dzieciom czy osobom teraz chorym, a może i sobie w przyszłości. Jeszcze raz zachęcamy do licytacji naszej pani Lidii Owsiak. Lidia, zachęcamy? Zachęcamy. Link do licytacji znajduje się w opisie. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. Zachęcamy do polubienia filmiku, czyli wciśnięcia kciuka w górę, skomentowania, być może Wasza cegiełka jest na aukcjach Allegro do znalezienia, a może gdzieś indziej w sztabach, oraz do udostępniania naszej licytacji. Do zobaczenia!